Dzień dobry moi drodzy, witajcie z Anglii. A witam się z Wami z Anglii, a nie z Polski. Z jednego powodu. Niestety nie mam dla Was jak zmontować naszego pobytu w Polsce, bo telefon został w Polsce. Telefon został w Polsce z tego względu, że został zostawiony na szafce nocnej przez obok. męża. I tak się od 2 dni bawimy z jego odzyskaniem. Zapłaciliśmy DHL 380 zł, żeby jego przysłali. Telefon nie został dostarczony, wrócił do hotelu. Dzisiaj wysłaliśmy znowu ten telefon, znowu DHL-em i dzwonią do nas i chcą od nas 200 ile? 211 funtów cła. 211 funtów. Podatku VAT. Podatku VAT, cła, podatek VAT. Za to, że telefon już był kupiony w Anglii, za to, że jest użytkowany w Anglii i za to, że nie jest na odsprzedaż. Chcą od nas 211 funtów podatku VAT. Bo telefon nie był używany w Anglii przez dłużej niż 6 miesięcy. Zacznijmy od tego, że telefon dopiero wyszedł kilka miesięcy temu i wtedy od razu został zakupiony, bo wyszedł we wrześniu i wtedy został zakupiony, ale musi być użytkowany dłużej niż 6 miesięcy. Tak więc tego argumentu będziemy jeszcze używali jutro. Na chwilę obecną to cło jest oddalone, że tak powiem, i będą się kontaktowali, jak telefon dojedzie do nas tutaj. Także zobaczymy. Ja wyszukałam właśnie, kiedy telefon wyszedł na rynek w Anglii, wyszedł we wrześniu, wtedy został zakupiony. Radek mówi, że to nic nie zmieni. Moim zdaniem to zmieni bardzo dużo, no bo nie mogą wymagać czego, co fizycznie jest niemożliwe, absolutnie. Także zobaczymy. Przesłaliśmy im faktury z Apple'a, przesłaliśmy wszystko, ale oni chcą pieniądze. Chcą pieniądze. Także dam Wam znać, jak to będzie, co to wszystko wyjdzie. Mało tego, jeszcze taka informacja do Was, bo my żeśmy to też w jakiś sposób przegapili. Znaczy, no nie przegapiliśmy, po prostu zrobiliśmy to za późno. Nie odprawiliśmy się na lot. Tylko mnie Radek nie odprawił. Radek zawsze się zajmuje takimi rzeczami, tylko mnie nie odprawił. Mówiłam jeszcze do niego wieczorem, pamiętaj, odpraw mnie. Nie odprawił. Ja już spałem. I próbował mnie odprawić, jak już było poniżej 2 godzin przed wylotem. Taki koszt, moi drodzy, podejścia do biurka, do osobnego ofisu i pani wypełnienia w komputerze, że Jolanta Grzesiak w tym momencie będzie leciała 55 euro. 220 zł. 220 zł. Także powiem Wam, że super. Super to wszystko, no i jedno i drugie przez naszą po prostu nieuwagę. Ale wakacje były udane. Ale wakacje były udane. Ja tylko mam nadzieję, że dojedzie do mnie telefon, bo ja cały czas nie mam tych wszystkich zdjęć skranych, a tam są zdjęcia z moim tatą. Nieważne telefon, nieważne nic. Co by nie było, nawet jak trzeba będzie zapłacić, zapłacę. Nie będziemy płacić jeszcze raz podatku. No. Nie. Taniej by wyszło polecenie z powrotem do Wrocławia i wrócenie w ten sam dzień. No nie ma biletów, nie No. wyszłoby taniej. Uczcie się na naszych błędach. No po prostu rewelacja. A my właśnie jedziemy sobie do TK Maxa, bo mamy do oddania te moje kalosze. Mówiłam Wam, że będę oddawała kalosze, także dopiero je oddaję. Dzisiaj jest też ostatni dzień oddania, ale wiedziałam, że już wrócimy. Także jedziemy oddać kalosze. Jutro już będziemy żegnać stary rok i witać nowy. W planach mamy spędzenie tego wieczoru pięknego w jacuzzi. Taki jest plan? Tak. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no nie, w sumie nie będziemy mogli w jacuzzi wejść, bo Czesiu jest w domku, żeby się nie bał. Będziemy po albo przed. Tak, będziemy po albo przed Bo i jacuzzi. tak się będzie bał, i tak się będzie bał. A musimy po prostu dotrzymać towarzystwa Cześkowi podczas właśnie tych wszystkiego, całego szaleństwa petardowego. Jak nas nie było, to Dżema właśnie powiedziała, że wracała z nim do domku i zaczęły strzelać petardy. Mówi, że tak się wystraszył. Jeszcze jak jego zostawiała, to było ok, ale z rana przyszła, mówi, jedzonko nie zjedzone, a on na górze w sypialni. A my już wiemy, że jeżeli on się boi, to ucieka na górę do sypialni. A co się stało dzisiaj rano? A dzisiaj rano co się stało? Aha, przyszedł do mnie na górę do sypialni. A wczoraj nas przywitał, ale tak niepewnie trochę, nie? Bardzo słabo nas przywitał, ale jak pojechaliśmy na zakupy do sklepu, To dopiero nas przywitał. 5 minut później to dopiero było To witanko. wtedy nas witał, jakbyśmy wrócili po 30 dniach. Po prostu on jeszcze nie wie. Tak samo wczoraj na spacerku idziemy z nim, mówię do niego, chodź Czesiula, chodź szybko do pani, biegnie, tak, biegnie do mnie, a metr przede mną w prawo. No po prostu nie umie, on nie wie jak okazać radość, wiecie o co chodzi. Także musimy jego nauczyć. Stęskniliśmy się za nim oboje bardzo, nie? Naprawdę, żeśmy się za nim stęsknili. Dobra, muszę kończyć, bo kasza mnie męczy. A u nas, jak widzicie, szaro, buro i ponuro i mimo, że jest stopni 6, to powiem Wam, że będąc w Polsce przy stopniach 0 lub minus 2, 3, nie? No 10 nawet było. Jak żeśmy wieczorem szli, no. Nie było tak źle. Wydawało się, że jest cieplej w Polsce. To jest właśnie to, ja zawsze to powtarzam, zawsze Radosław też to powtarza, że tutaj temperatura jest odczuwalna zupełnie inaczej. Ja w Polsce ten mróz, jak odprowadzaliśmy mojego brata, było minus 9 stopni. I to po prostu dla mnie, oni tak marzli, nie? Ale dla mnie to było takie fantastyczne, no super pogoda, taka sucha,
rzeźka, no zupełnie coś innego niż tutaj. A tutaj przyjechaliśmy wczoraj do 8 stopni. Matko boska, jaka pizgawica. Zimno, wiało. W Polsce też zimno i wiało, ale tak jak mówię, suche powietrze, jest ogromna różnica. I mało tego, jak wyjeżdżaliśmy z Wrocławia, to zaczął padać śnieg. Na nasze pożegnanie chyba. Chociaż trochę zobaczyliśmy. Właśnie ciekawe, czy u Was jest teraz śnieg, czy nie. Napiszcie koniecznie. No i z tego względu, że czekam na telefon i jego nie mam, to niestety, no to będę musiała dodać tego vloga z Polski po tym filmie. Ale nie będzie Wam to przeszkadzało, mam nadzieję. To oczywiście, jeśli odzyskam ten telefon, bo on jeszcze może pewnie gdzieś zaginąć po drodze. Nie wypij. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze tego vloga Wam pokażę, bo nagrywałam głównie telefonem, bo byliśmy na markecie, wiecie o co chodzi, tak co chwilę wyciągać kamerę i ogólnie takie rzeczy to czasami po prostu nagrywałam telefonem. Ale Wrocław piękny. Wrocław- Market dużo lepszy niż Birmingham. Tak, Wrocław A zresztą przepiękny. zobaczycie na film. Tak, zobaczycie na filmie. Wrocław przepiękny, no ogólnie Polska piękna, czysta. Piękny, czysty kraj, no. Przepięknie, restauracje, w ogóle obsługa, wszędzie, gdzie tylko była niefajna obsługa, gdzie żeśmy się trafili na niefajną obsługę, gdzie to było? W tym barze po Gesslerce. Aha, no, to w tym barze po Gesslerce tylko była taka babka, ale reszta, powiem Wam, wszędzie obsługa naprawdę, nawet z DHL-em miałeś super chyba kontakt, nie? No pomocnie, ale no... Wiesz, ciężko, nie wiem, no... Obsługa fajna, ale... Nie wiem. To sam system, ogólnie zobaczymy też, czy dostaniemy te pieniądze, ten zwrot pieniędzy. Wszystko do TK Maxa jedzie teraz. Wszystko do TK Maxa? Idziemy naokoło. No to jedzie do TK Maxa. Zobacz. Nie do TK Maxa, pewnie do Ikea. O ja pierdzielę. Z całej autostrady. O, ale kolejki. Patrzcie. A już teraz nie zobaczycie. Już wszystko za nami, ale z 200 samochodów. No szok. No, połowa skręca, połowa jedzie prosto. A którędy ty jedziesz? Tam się jedzie do TK Maxa. Patrzcie, co się dzieje. No bo zjechałeś na jakiś dziwny pas. No tam nie wiadomo, no bo zobacz jak będę stał. Już zobaczyłam na wejściu przepiękne skarpetki, zobaczcie, z misiem, fajne kolory. Tutaj jakiś breloczek, to mniejsze z tym. French Connection, mówię sobie, biorę. Przepiękne, jakie przepiękne. 98% poliester. Także nie biorę. Kto pamięta te czasy, kiedy Tweezerman był takim hitem i muszę przyznać, że są to jedne z najlepszych pensetek, także biorę sobie, bo potrzebuję. Moja już taka wytępiała, także biorę. To jakaś edycja, nie wiem, na 40-lecie. Zaczynam polować na ugi i w TK Maxie są ugi. Ug Plash, ale zobaczcie jaki paskudny obcas. Na masakra to jest. Ile byś była wyższa? Ale ja nie potrzebuję być wyższa, to ty potrzebujesz się skrócić trochę. O proszę, kolejne ugi. Ale jakoś nie do końca mój styl. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale tak ptaki naparzają, że nie macie pojęcia. Wczoraj, o którym żeśmy wczoraj byli na ostatnim spacerze z Czesiulem? Koło północy? Koło północy i powiem Wam, że normalnie ptaki tak pięknie śpiewały, że po prostu szok. Wariat, Jezus Maria. No, a tam dzieci. Nie bój, ale się przestraszył, co? Nie bój, Czesiula. Ale jest przestraszony, co on taki przestraszony? A ja powiem Wam, będąc w Polsce, gdzieś wpadł mi w oko jakiś reel odnośnie alkoholu. Ja to mówiłam? Mówiłam tobie mamie, nie? No. Z tym alkoholem. I jakaś dziewczyna, doktor, wypowiadała się, że gdyby alkohol został odnaleziony w tych czasach, to zdrowa dawka byłoby pół lampki wina rocznie. Czujecie? Pół lampki wina rocznie, bo jest tak bardzo szkodliwy dla mózgu, dla organizmu, dla ciała ogólnie. Także oglądałam się tego i robimy z Radkiem bezalkoholowy styczeń. Na jutro już też kupiłam non-zeko. Jakbyśmy, no to aż część trzeba wznieść. My sobie głównie coś tam, jakieś procenty pijemy w weekendy, czy jak gdzieś wyjdziemy, właśnie jakieś piwko do jedzenia, a tak naprawdę dlaczego piwo, a nie wiem, wodę, tak jak ja piję wodę. Także zobaczymy jak tam nasz challenge pójdzie. Do kiedy sobie na razie dajemy? Do końca stycznia, tak? Znaczy ja bym stał do wakacji. Poplanujemy na luty. No to dobra, to I dajmy do wakacjach wakacji. Możemy coś wypić, jak będziemy na wakacjach. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Także zobaczymy, jak nam będzie szło, ale powiem Wam, że mnie to troszkę przeraziło właśnie, jak ta doktor mówiła o tym, nie? Jak bardzo to jest szkodliwe. Tak samo rzuciłaś papieroski? Tak samo rzuciłam papieroski, tak ops. Ja miałam wtedy ten atak paniki pierwszy w życiu.
jak papieroski rzuciłam. Przyszłam do pracy. Swojego czasu to wiecie jak to było. Palacze wiedzą. Kawka i papieros. My zjechaliśmy wtedy do Polski. Przez jakiś czas byłam zatrudniona u moich rodziców, zanim otworzyliśmy swój sklep. I samego rana papierosek i kawa. I nagle cała lewa strona ciała mi zdrętwiała, zupełnie mi zdrętwiała. Twarz, ręka i czułam takie bomblowanie wszędzie. Ja do Ciebie wtedy dzwoniłam, do Ciebie chyba, nie? To było o 7 rano, od razu do Radka za telefon, od razu do Radka. Radek przyjechał. Chwilę przeczekaliśmy, bo czekaliśmy aż się lekarz otworzy i pojechaliśmy do lekarza i wiecie co to był? Mój pierwszy w życiu atak paniki. Pierwszy i w sumie, no ostatni nie. Ale to był pierwszy w życiu mój atak paniki i on powiedział, że to musiała być jakaś wielka trauma, żeby coś takiego ze mnie wyszło. Tak, metodą prób i błędów doszliśmy do tego, że był to wypadek, który się stał lata wcześniej i to po prostu był wypadek, w którym brał udział mój brat. I to była wielka trauma dla nas. Wtedy i tak powiedział, że prawdopodobnie to, że takie właśnie emocje bardzo często wychodzą po latach, zwłaszcza u osób, które tłumią te emocje. Tak więc ja myśląc, że to zawał od papierosów, od tej pory fajki w dłoni nie miałam. My już jesteśmy w domku, a ja się biorę za robienie zakwasu. Moja mama, powiem Wam, że robi chleb cały czas na zakwasie. Ja przeważnie robię portugalski, a moja mama robi na zakwasie. Także chciałabym zrobić żytni zakwas chlebowy. Ja nie mam, tutaj jest napisane, moi drodzy, że ze składników trzeba ziarna żyta i je później zmielić, ale ja po prostu zrobię z mąki żytniej. Mam nadzieję, że wyjdzie. Tutaj jest dosyć spory, bo z 470 gramów razem wszystkiego będzie, ale ja myślę, że się postaram zrobić z połowy porcji może? Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki. Kiedyś miałam zakwas od mojej mamy, ale niestety nie potrafiłam jego utrzymać żywego, także będę robiła taki. Ten chlebek, co ona robi, jest po prostu przepyszny. Przepyszny. Także dzisiaj jest 30. Zaczniemy dzisiaj robić. To mamy żyto zmielić, z mąką odstawić, zgrzewać. A nie, no będę musiała. No to dobra, biorę się za to. Także dam Wam znać, jak wyszło. Lub nie wyszło. Właśnie weszliśmy do domu i postanowiłam, że Wam szybko pokażę, patrzę wokoło co mam, bo sprzątałam, ale teraz rozwaliłam zakupy. Byliśmy na zjedzeniu, chyba coś tam nagrywałam, ale się nie nagrało. Pozwólcie, że zamknę Boryska? Boże. Czesiula smaczki. Pozwólcie, że na szybko Wam pokażę też, akurat tutaj przy mnie stoi, także mogę Wam pokazać, co dostałam na Secret Santa od mojego Santa, który wiem, który nim był. Zobaczcie, dostałam takiego Czesiula. Dostałam taki kubek, też z Czesiulem. I dostałam jeszcze inne fajne rzeczy. I otworzyłam to i wiedziałam, że to jest od osoby, z którą spędziłam więcej czasu ostatnio i z którą rozmawiałam na takie, wiecie, tematy inne i po prostu tak pięknie trafiła w prezent, że jestem w szoku. Jestem w szoku. Ale dobra, co dzisiaj kupiliśmy? Kupiliśmy dzisiaj winogrona, a może ja bym Wam powiedziała ceny? Przy okazji, ale to nie jest dzisiejsze, czekajcie. Chyba niestety nie powiem Wam cen, no bo jednak rachunek poszedł do śmieci. Tak więc, na początek, zmywacz do paznokci, bo poprzedni mi się zmył. Ja mam w domu pełną acetą, wiecie, do paznokci, jeżeli robię jakieś hybrydy albo coś, ale muszę mieć też zwykły do codziennego użytku. Winogronka, nie wiem czy widzieliście ostatnio właśnie najwięcej pestycydów wywołujących raka. Ogólnie pestycydy są, wiemy, że bardzo, bardzo szkodliwe, ale najwięcej właśnie takich pestycydów wywołujących raka znajduje się na winogronach, mandarynkach, nektarynkach, bananach i na czymś jeszcze. I mimo, że są to owoce w skorupce, dalej są nadal bardzo szkodliwe. Mówiąc o bananach, Radek wziął sobie 2. Później mówiłam Wam, że jestem podczas wymian swoich piżam i znowu Sainsbury's przyszedł mi tutaj z pomocą. Zobaczcie, jaka świetna piżamka w ciastka, mleczko, pancake'i i takie inne rzeczy. To jest 100% bawełna. I o ile ja uwielbiam piżamki z Sainsbury's, przeważnie kupuję taką miękką bawełnę, ale ta miękka bawełna po wypraniu bardzo często mi się tu zniekształca. Ja może to prasuję, wiecie, to się coś jakoś tam zakłada, a to jest taka bawełna typu prześcieradło. Taka prawdziwa bawełna. Także mam takie spodnie, mam tutaj też gacie. Musiałam wziąć 16 oczywiście ze względu na biust, także spodnie pewnie będą duże, ale ze spodniami sobie jakoś potrafię poradzić. Kupiliśmy buraczki. Radek zobaczył, o tak już taka koszulka, to może takie też skarpetki. I zobaczcie, takie słodkie skarpetki, też z naleśniczkami, drugie z truskawkami, te do niczego nie pasują, ale wiecie, bardzo często tak właśnie się zakłada, przynajmniej ja tak mam piżamka w zimę i na to takie duże, ciepłe skarpety. I te właśnie, nie takie duże, ale będą takie fajne, ciepłe. To też jest poliester, dzisiaj Wam pokazywałam skarpety poliestrowe.
których nie wzięłam, ale wiecie, to jest na noszenie tak do butów i tego bym absolutnie nie zrobiła, a to jest poliamid, czyli nie wiem, czy to jest to samo, czy nie, ale mamy takie coś takiego. One kosztowały 6 funtów. Później wzięliśmy taki gammon joint, nie wiem za bardzo jak to nazwać. Taki widzicie kawał mięsa, bo chciałabym zrobić w airfryerze właśnie wędlinkę. Coś takiego zrobię. Następnie nie obyło się jednak zabawka dla Czesiula. Ją kupiliśmy w TK Maxie. To widzicie, jest taki, co to jest? Ej, on łapki też piszczy! Ma piszczące łapki, ma piszczący ogonek i ma piszczące wnętrze. Słuchajcie tego wnętrza. Taki. I jest to, moi drodzy, niby najbardziej odporny na rozrywanie materiał zabawek, jaki istnieje. Także zobaczymy, no bo wiecie jak to z Czesiulem jest. Czesiulo wszystko szybko rozwala, to jest taki, nie wiem co to jest. Co to jest? Napiszcie mi tutaj pod spodem co to jest. Także taka zabawka dla Czesiulka. Dla nas na jutro z Radosławem proseczko 0%, żeby było czym znieść toast. I wiem, po świętach, ale zobaczcie jaki przepiękny mały jelonek był. On jest tylko do używania w domu. A jak on w ogóle wygląda? Zaraz muszę zobaczyć. To są żółte światła i on był na przecenie z 25 na 4 funty w Caris. I mówię, no przecież ja muszę wziąć. Ja uwielbiam jelonki w każdej postaci. Ogólnie myślę, że takiego jelonka, gdybym chciała, to bym mogła cały czas używać. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. A tu jest taka ramka. Okej. Tego się nie spodziewałam. To się wiesza. Zobaczcie. Ja nie mam spodni. To idź mi stąd. Zobaczcie, widzisz? To jest w ramce. O, okej. Będzie ładnie świecić chyba. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. No wiesz co, spróbuję jak to będzie świecić. Także był za 4 funty, 4 chyba 50 czy coś ten sobie. Mówię, biorę, bo kocham jelonki i bo kosztuje poniżej 5 funtów zamiast 25. Ja po prostu jestem taka piźnięta trochę. Niby żółte światło ma być. Ale piękne! Jakie piękne to! Ależ to jest piękne. Mega. Także taki jelonek, wiecie co, ja jego sobie gdzieś zawieszę, żeby on wisiał mi na stałe. I takie nasze mini zakupy. Dobra, ja to zwijam, moi drodzy. Nie, chciałam powiedzieć, że zwijam i robię dla was vloga na jutro, ale przecież mamy kalendarz adwentowy, którego nie otwierałam jak długo już? No jak długo? No bardzo długo, najmniej 10 dni, bo tyle byliśmy w Polsce. Także i będę to nadrobić. Czekajcie, nie ruszajcie się nigdzie. Dobra, jestem. Space NK, to mamy tutaj coś. Jest to, moi drodzy, marka Naturium i mamy Niacinamide Cleansing Gel, czyli żel czyszczący z niacinamidem 5%. Pierwsze widzę, pierwsze słyszę. Będzie takie czyszczące, czy to będzie do mycia buzi normalnie? Kilka pompek na suchą lub wilgotną skórę, wmasować i oczyścić fajnie. Powiem wam, że idę przez swoje zapasy jak burza i chcecie czy nie, robię sobie swoje prywatne denko i będę to też robiła tutaj na kanale. Po prostu od stycznia pierwszego wezmę się, zgromadzę wszystko, zobaczę co mam, poukładam sobie wszystko, żebym wiedziała gdzie mam się udać w razie W i będę to wykorzystywała. A tutaj mamy Sephora. A w Sephora kuchenka mi chce działać. A w Sephora, jak cudownie, jak cudownie. Mamy świeczkę lawendową, rumiankową i z paczuli z neon. Nie spodoba się to pewnie Radosławowi, albo mojej mamie by się nie spodobało. Ostatnio miałam chyba taką małą, to jest taka świeczka na wieczór, uspokajająca, też ona jest sojowa, także to jest fajna. To jest fajne, neon, bardzo, bardzo drogie świeczki, takie aroma, typu aromaterapia. A dlaczego się z niej cieszę? Bo cieszę się, bo dzisiaj właśnie wykończyłam tą tutaj choinkową i się zastanawiam, ale krzyczę oczywiście nie, ale się zastanawiam, czy na coś ten słoik wykorzystać, bo w takim jednym słoiku trzymam pędzle, ona jeszcze jest niewymyta,
ale w takim jednym słoju trzymam pędzle i te słoje są na maksa fajne, takie porządne, ładnie wyglądają, także myślę, że po prostu zedrę tą naklejkę jak się da, bez kleju, ale widzę, że klej zostaje. I być może ten słój do czegoś innego użyję. A świeczuszka zaraz, nie pójdzie teraz do odpalenia. Do odpalenia pójdzie jedna z zeszłego roku z kalendarza, zaraz Wam pokażę, która. Może Wam pokażę od razu. Na niej jest napisane Wyrao przez V i jest na niej napisane Wichiwu. Jest to też świeczka sojowa i z tego co pamiętam to jest bardzo, bardzo droga świeca. Nie wiem dlaczego świece mają takie wysokie ceny. Ona pachnie tak męsko, ona pachnie przepięknie. Myślę, że ją będę wypalała maksymalnie przez godzinkę. I coś czuję, że ten zapach będzie się na maksa roznosił po całym domu, także idę go zaraz tam wstawić i zapalić. I cieszę się, że sojowe i widzę, że Cześkowi to w ogóle nie przeszkadza. Także idę, biorę się za to, zamykam to, decyduję co z tym zrobić. Dajcie znać, czy macie jakieś pomysły na recykling takiego słoja. I moi drodzy, idę montować tego vlogaska dla Was. Przypuszczam, że to jest ostatni vlogas, który widzicie, znaczy na pewno dzisiaj jest 30, jutro 31. Jest to ostatni vlog w tym roku. Ja już Wam składałam życzenia tam w Polsce, no ale tak jak wiecie, telefon został w Polsce. Tak więc życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę Wam dużo szczęścia, miłości, radości, zdrowia przede wszystkim, czasu z bliskimi, podróży, czasu na czytanie książek, zgody w domu, zgody z partnerem, czy z kim tam jesteście i sobie jej życzycie. I nie wiem, zdrowych dzieci. Tego Wam życzę. Spadam montować vloga. Co, widzimy się w następnym roku. Buziaki!